Cześć, tu Aśka Sis Homemade. W tym filmie będę pokazywać, jak zrobić chustę skróconą Sislów na szydełku. W poprzednich filmach pokazywałam bardziej ogólnie, jak zrobić chustę i część z Was pisało, że miejscami jest trochę za szybko, albo że ręce są trochę za bardzo oddalone od kamery. Dlatego pomyślałam, że ponieważ ten wzór ma tylko 15 rzędów do powtarzania, mogę pokazać część rzeczy całkiem od podstaw, żeby film był też bardziej dla osób początkujących. Jeśli chcecie przy okazji nauczyć się czytać schematy szydełkowe, to darmowy plik z tym schematem można pobrać na naszym Ravelli albo w grupie Sis Homemade Pattern Group na Facebooku. Wszystkie linki będą w opisie. W opisie będzie też podział na rozdziały. Jeśli nie chcecie czegoś oglądać, bo już to wiecie, albo się zgubicie, w prawym górnym rogu jest strzałka, po kliknięciu na którą pojawia się pełny opis. Tam można kliknąć na czas podany przy konkretnym rozdziale i jesteście przenoszeni bezpośrednio do tego momentu w filmie. W opisie będą też wszystkie szczegóły techniczne, więc już nie przedłużając, zaczynamy. Ok, ja zacznę od takich bardzo podstawowych rzeczy, więc jeśli masz jakąś chustę już ze sobą i wszystko to wiesz, to po prostu przemień sobie dalej, bo jeśli chodzi o robienie chust z filmików, to ja polecam, jeśli jest taka możliwość, pobrać sobie mimo wszystko schemat i zerkać też na schemat przy okazji robienia tej chusty, bo może przy okazji nauczysz się czytać schematy szydełkowe, a wtedy będzie Ci po prostu dużo łatwiej i prościej zrobić kolejne chusty. I jeśli chodzi o robienie chusty, to ja naprawdę polecam zacząć od przeczytania notatek i legendy, bo ja wiem, że to się wydaje oczywiste, ale część z Was po prostu zerka na schemat graficzny tylko. No i nawet jeśli wydaje Ci się, że znasz wszystkie symbole, które się pojawiają, to warto przeczytać legendę i notatki, bo część z Was też drukuje tylko stronę ze schematem, co jest generalnie całkiem spoko, bo ja też tak robię, tylko później jak pojawia się jakiś niestandardowy element, a nie mamy wydrukowanej legendy, nie wiemy jak go zrobić i dlatego warto ją przeczytać, nawet jeśli jej później nie drukujemy, bo może tam być na przykład informacja, że ściegi zaznaczone innym kolorem robimy na przykład 2 rzędy niżej. No i takie informacje można sobie na przykład wpisać koło schematu, na przykład które rzędy powtarzamy, czy te jakiś ścieg, który się pojawia jest jakiś niestandardowy, żeby to mieć wszystko po prostu pod ręką. I jeśli chodzi o nasze chusty i tą chustę, którą będę pokazywać, to wygląda to w ten sposób, że schemat, pierwsze początkowe rzędy są narysowane w całości, a później rzędy są skrócone. I teraz gdybyście chciały od razu robić sobie ze schematem, to zauważcie, że tutaj co drugi rząd są 3 oczka łańcuszka, a co drugi rząd jest słupek. Dlatego tak jest narysowane, że rzędy, kiedy rysujemy, to obracamy chustę i teraz robimy z tej strony i kończymy robiąc słupkiem. Dlatego rzędy nieparzyste, czyli prawa strona chusty, narysowane są jak początek rzędu, a rzędy zielone, czyli parzyste, narysowane są jak koniec rzędu. Ale zawsze, nawet jeśli tu się pojawia słupek, to zawsze zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, które zastępują słupek, 4 oczek łańcuszka, które zastępują słupek podwójny, albo 2 oczek, które zastępują półsłupek. I zawsze czytamy od prawej do lewej. Na czerwono mamy zaznaczony środek, robimy środek i jak nie mamy całego rzędu narysowanego dalej, to zaczynamy po zrobieniu środka czytać od lewej do prawej. I obracamy chustę i znowu czytamy od prawej do lewej. Ok, wiecie już jak czytać schemat, więc jeśli macie ochotę, to możecie go wydrukować i zerkać też na schemat, żeby nauczyć się czytać schematy, a jeśli nie, wolicie zrobić z filmiku, to postaram się Wam pokazać tak, żebyście mogły tylko z filmiku tą chustę zrobić. I teraz jak zaczynamy? Standardowo zaczyna się albo magicznym pierścieniem, albo 4 oczkami łańcuszka zamkniętymi oczkiem ścisłym w okrąg. Ja generalnie nie jestem fanką magicznego pierścienia, bo lubi się rozpaść, jak już mamy prawie całą chustę gotową, więc ja sobie zaczynam w ten sposób, że na szydełku robimy pętelkę, 4 oczka łańcuszka, i teraz w pierwsze oczko, które zrobiliśmy, wkładamy szydełko, nabieramy i od razu przekładamy przez pętelkę, którą mamy na szydełku i powstaje nam taki okrąg. Na początku jest ciężko znaleźć środek, ale potem będzie nam dużo łatwiej. Tu jest środek tego okręgu. W środek okręgu, w to miejsce, będziemy robić nasz pierwszy rząd. Więc zaczynamy od zrobienia 3 oczek łańcuszka, które nam zastępują pierwszy słupek
i robimy do środka jeszcze 5 słupków. Ja robię w ten sposób, że od razu sobie zawijam tą nitkę pod te słupki, żeby nie musieć jej później chować. 1. Pokażę tak trochę bliżej do kamery. Nabieramy, wkładamy szydełko do środka okręgu, przeciągamy przez 2 i przez 2. I w ten sposób robimy 5 słupków. Mamy raz, 2, 3, 4. Piąty. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka i to będzie nasz środek chusty. I do środka robimy jeszcze drugą część tego rzędu, czyli 6 słupków. Ok, trochę możemy sobie naciągnąć po każdym rzędzie. Pierwszy rząd mamy gotowy. Przechodzimy do kolejnego rzędu. I teraz, jeśli chodzi o obracanie chusty, żeby nam się brzeg nie zawijał, to różne są szkoły. Niektórzy mówią, że trzeba czasem obracać w ten sposób, a czasem w ten. Więc to niestety musicie sobie sprawdzić same, jak Wam będzie lepiej. Ja robię w ten sposób, że wyciągam szydełko, obracam tą chustę, wkładam szydełko, jak nitka mi się rozkręci. Dopiero wtedy sobie zaciskam i zaczynam kolejny rząd. Drugi rząd zaczynamy od zrobienia 3 oczek łańcuszka, które nam zastępują słupek. Ja sobie teraz znowu obrócę, żeby mi się brzeg nie zawijał. I mamy początek rzędu. Oczko łańcuszka i słupek w tą samą pętelkę, z których nam wychodziły te 3 oczka łańcuszka. I teraz, która to jest pętelka? Tutaj mamy 3 oczka łańcuszka, a ta pętelka to jest to pierwsze oczko początkowe, z których 3 oczka łańcuszka wychodzą. I w tą pętelkę, pierwszą, z której wychodzą te 3 oczka łańcuszka, będziemy robić drugi słupek. Pierwsze 3 oczka traktujemy jak pierwszy. To jest drugi słupek w tym rzędzie. Oczko łańcuszka, omijamy jedną pętelkę, w tej mamy zrobiony słupek, tą omijamy i w kolejnej robimy jeden słupek. Oczko, omijamy kolejną pętelkę, robimy słupek. Ten słupek powinien wyjść w przedostatniej pętelce. Nie mówię oczka, żeby się nie myliła góra ściegu z oczkiem łańcuszka, dlatego mówię pętelki. Oczko, omijamy ostatnią pętelkę, czyli ostatni słupek, i teraz do środka będziemy robić 3 słupki i 2 oczka łańcuszka. I teraz tak, jeśli chodzi o robienie ściegów w oczka łańcuszka, można je zrobić na 2 sposoby. Więc albo możemy, jeśli mamy na przykład 2 oczka łańcuszka i w te 2 oczka łańcuszka musimy zrobić 2 słupki, to możemy celować w środek, tutaj, w oczko łańcuszka, wbijając się szydełkiem w ten sposób do środka. Albo możemy zrobić po prostu pod cały ten łańcuszek, wkładając szydełko po prostu w ten sposób pod łańcuszek. I teraz to wszystko zależy od tego, jak Wam się bardziej podoba. Ja wkładam pod łańcuszek, bo mi tak jest prościej, wygodniej i szybciej. Ja robię dość ścisło i te oczka mam dość małe. I tu akurat staram się robić trochę luźno, ale zazwyczaj jak robię, to ciężko mi w ogóle wbić szydełko w środek tego oczka. Więc jeśli Wam to nie przeszkadza, to ja polecam robić pod, bo naprawdę później nie ma w ogóle różnicy, a jest po prostu dużo szybciej. I teraz do środka w tym rzędzie robimy słupek, oczko, drugi słupek, oczko,
i trzeci słupek. I to jest nasz środek chusty. I teraz jeśli boicie się, że sobie zgubicie środek chusty, to można sobie włożyć znacznik w ten środkowy słupek. Bo w drugim rzędzie środek chusty to jest ten słupek na środku. Ok. I druga część chusty, oczko łańcuszka, pierwszą pętelkę. Tu robiliśmy środek chusty, pierwszą pętelkę omijamy, w kolejnej robimy słupek, oczko łańcuszka, omiń jedną pętelkę, słupek, oczko łańcuszka, ostatnią omijamy i w trzecie oczko robimy słupek, oczko, słupek. I teraz zasada jest taka sama jak na środku. Jak ktoś chce, to może sobie wycelować w to trzecie oczko i zrobić słupek, oczko, słupek w to trzecie oczko. A jak komuś jest ciężko wycelować, to można zrobić po prostu pod ten łańcuszek. Ja w następnym rzędzie zrobię pod, żeby pokazać. Ok. I rząd drugi gotowy. Ok, rząd trzeci. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I teraz aż do znacznika będziemy robić po prostu po jednym słupku pod oczko łańcuszka i po jednym w słupek. Ja wkładam pod oczko. Nie celuję do środka, ale jak ktoś lubi, można celować do środka, do oczka. Ok, jesteśmy przy znaczniku, możemy go sobie wyciągnąć i w tą pętelkę, która jest na środku, robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki i to wszystko w tą środkową pętelkę. 2 oczka i jeszcze 2 słupki w tą samą pętelkę. Jeśli chcecie, to ten znacznik można znowu sobie tutaj włożyć. Ja nie będę wkładać, bo mi jest niepotrzebny. Ok, i teraz pierwszy słupek po drugiej stronie pod oczko łańcuszka i po kolei po jednym. Pod oczko i teraz ostatnie oczko, jedno, drugie, trzecie, to jest pierwsze, drugie, trzecie, w to oczko robimy 3 słupki, ale ja zrobię pod, czyli po prostu włożę szydełko pod ten łańcuszek, bo jak chusta nabierze trochę ciężaru i będzie się rozciągać ten brzeg, to się i tak ładnie wyrówna, nie będzie w ogóle widać różnicy. Ale jak ktoś lubi, to oczywiście można tak. Rząd czwarty. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. W tym rzędzie będziemy robić słupki reliefowe przednie. Czyli wkładamy szydełko w ten sposób. Nabieramy, owijamy nitką dookoła tego słupka, przeciągamy
2 razy po 2 nitki. Można sobie trochę naciągnąć, będzie łatwiej. W ten sposób. I 2 razy po 2 nitki. I na każdym słupku po jednym reliefie przednim, aż do środka rzędu. Okay. Pod 2 oczka na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I po jednym reliefie przednim, aż do przedostatniego słupka. Okay. Na przedostatnim relief i w trzecie oczko łańcuszka albo podłańcuszek 3 słupki. I rząd czwarty mamy gotowy. Troszkę sobie ponaciągamy. Gotowe. Rząd piąty. 3 oczka łańcuszka. Oczko łańcuszka. I słupek. W pierwszą pętelkę. Oczko łańcuszka. Opuszczamy jedną pętelkę i teraz w kolejnej będziemy robić pufek. I jeśli chodzi o pufki, to teraz tak. Ja robię je w ten sposób, że zakończam pufek półsłupkiem, a nie oczkiem łańcuszka, bo mi tak jest wygodniej. Jak wolicie pufki zakończone oczkiem łańcuszka, to oczywiście też można, tylko trzeba uważać później, bo jak zakończymy pufek oczkiem łańcuszka, ja Wam pokażę. Pufek robimy w ten sposób, że nabieramy sobie nitkę, tą opuszczamy, wkładamy szydełko w tą pętelkę, w której ten pufek ma być, nabieramy i lekko sobie wyciągamy. I teraz zastanawiacie się czasami i pytacie, ile wyciągnąć, więc generalnie, ponieważ ja kończę półsłupkiem, który jeszcze mi doda trochę wysokości, więc ja wyciągam tylko troszkę, tak na wysokość mniej więcej słupka, dlatego, że on będzie jeszcze z półsłupkiem trochę wyższy. I teraz w zależności od tego, jak sobie dobrze naciągniecie te nitki teraz, to tak będzie pufek wyglądał. Jeśli chcecie zrobić pufka grubiutkiego, żeby była taka kuleczka ładna, to robicie w ten sposób 4 razy. Można zrobić nawet 5. W zależności od tego, jak chcemy, żeby pufek wyglądał. Jak ktoś lubi bardzo okrągłe pufki, to może sobie zrobić nawet z 5 nawinięć. I teraz standardowo, jak kończymy pufek oczkiem łańcuszka, to nabieramy, przeciągamy, można sobie tak pokręcić troszkę przez wszystkie pętelki na szydełku i kończymy oczkiem łańcuszka. I teraz dalej w schemacie robimy znowu oczko, opuszczamy tą pętelkę i w kolejnej robimy słupek. I żeby się później nie pomylić, które oczko łańcuszka jest od pufka, a które to jest następny ścieg. Jeśli Wam się nie myli i tak Wam się bardziej podoba, jak wygląda pufek, można tak robić, nie ma problemu. To jak robimy pufka, to akurat w tym wzorze nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Więc
Znowu oczko łańcuszka, omijamy jedną pętelkę, w kolejnej będzie pufek. Czyli wkładamy, naciągamy sobie troszkę, trzeba tu tą nitką, trzeba regulować. Ja wiem, że to wygląda trudno, ale jak dojdziecie do wprawy, to będzie dużo łatwiej. 2, 3, 4. I teraz ja robię pufki w ten sposób, że jak przeciągam tą nitkę przez te pętelki, to ostatnią zostawiam, nie przeciągam. Mam 2 pętelki na szydełku, nabieram i przeciągam przez 2. I wtedy zrobię jeszcze oczko łańcuszka i słupek. Jedną opuszczamy i słupek, żeby mi się to nie rozplątało wszystko. Widzicie? I taka jest różnica, że nad tym pufkiem jest oczko łańcuszka, a ten pufek zamknięty jest półsłupkiem. I teraz jak mamy zrobić coś w oczko łańcuszka, to jest nam łatwiej znaleźć, który ściek to jest faktycznie pufek nasz, a który to jest oczko łańcuszka. A poza tym wtedy ten pufek jest taki bardziej okrągły i jak dla mnie ładnie wygląda, więc jeśli chcecie, możecie robić tak, jeśli chcecie, możecie robić tak. Opcja trzecia jest taka, że zamiast pufka można zrobić bobla, czyli 5 słupków łączonych górą i dołem. I to robi się w ten sposób, że wkładamy szydełko, przeciągamy przez 2 pętelki i robimy słupek tylko do połowy. I robimy w ten sposób tak, żebyśmy mieli 5 takich połówek. I jak mamy 5 zrobione, to nabieramy i przeciągamy przez wszystkie. Nic. Robi nam się taki bąbelek. I jak ktoś nie lubi pufów, bo mu nie wychodzą, brzydko wyglądają, może sobie zastąpić takim boblem. Albo jeśli ktoś w ogóle kompletnie nie lubi ani pufów, ani bobli, to można sobie po prostu te pufki zamienić na słupki i zrobić po prostu oczko słupek. W przedostatniej pętelce wychodzi słupek. Robimy oczko łańcuszka, opuszczamy ostatnią pętelkę i w 2 oczka na środku będziemy robić pufek, słupek, pufek z oczkami łańcuszka pomiędzy nimi. Zrobimy pierwszy pufek. Ja też nie celuję w oczko łańcuszka, tylko robię pod, czyli wkładam szydełko pod te oczka łańcuszka. Oczko. Trochę sobie tego pufka przesuniemy, żeby było więcej miejsca. Słupek, oczko i jeszcze jeden pufek. Środek mamy gotowy i teraz w drugą stronę oczko, opuszczamy pierwszą pętelkę, w kolejnej robimy słupek, oczko, opuszczamy pętelkę i pufek. I tak powtarzamy aż do końca tego rzędu.
trzeciej pętelce od końca będzie pufek, oczko, opuszczamy przed ostatnią pętelkę i w ostatnią pętelkę słupek, oczko, słupek. Rząd piąty i rząd szósty. 4 oczka łańcuszka i słupek w pierwszą pętelkę, oczko łańcuszka. Teraz będziemy robić reliefy przednie na słupkach i na pufkach, a nad oczkami łańcuszka oczko. Czyli robimy relief przedni, oczko i na pufku znowu relief przedni. Jak robimy na pufku, relief przedni, to łapiemy tutaj w tym miejscu, wkładamy szydełko i robimy sobie reliefy do połowy rzędu. Ok, na ostatnim pufku, na tej połowie rzędu robimy relief, oczko łańcuszka i w ten słupek na środku, w pętelkę od słupka na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Oczko łańcuszka, relief na pufku, oczko, relief przedni na słupku i tak do końca rzędu. Ostatni relief, oczko i w ostatnią pętelkę słupek, oczko, słupek. Rząd siódmy, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I po jednym słupku pod każde oczko łańcuszka i w każdą pętelkę, aż do połowy rzędu.
W 2 oczka na środku robimy 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I po jednym słupku w każdą pętelkę i w każde oczko łańcuszka, aż do przedostatniego ściegu. Pod ostatnie oczko słupek i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 8. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I robimy dokładnie tak samo jak rząd 4, czyli na każdym słupku robimy słupek reliefowy przedni, aż do 2 oczek łańcuszka na środku. Dwa oczka na środku, 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I po jednym słupku reliefowym przednim na każdym słupku, aż do końca rzędu. Na przedostatnim słupku ostatni relief i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Mamy 8 rzędów. I teraz przechodzimy do robienia wachlarzy. Rząd 9. 3 oczka łańcuszka i 4 słupki w pierwszą pętelkę.
2 oczka, opuszczamy 3 pętelki i w kolejnej robimy półsłupek, pięć oczek łańcuszka, opuszczamy 3 pętelki i w kolejnej półsłupek, dwa oczka łańcuszka, opuszczamy 3 i w kolejnej 5 słupków. I tą część powtarzamy aż do połowy rzędu. 2 oczka łańcuszka, opuść 3, półsłupek, 5 oczek łańcuszka, opuść 3, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, opuść 3, 5 słupków. I tak sobie powtarzamy aż do środka rzędu. Jak opuścimy 3 pętelki, to ostatni półsłupek powinien nam wyjść w przedostatniej pętelce tego rzędu. 2 oczka łańcuszka i w 2 oczka łańcuszka na środku robimy 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka, omijamy pierwszą pętelkę, w kolejnej robimy półsłupek, pięć oczek łańcuszka, opuść 3, w kolejnej półsłupek, 2 oczka łańcuszka, opuść 3, w kolejnej 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka, opuść 3, w kolejnej półsłupek i tak dalej. Ostatni półsłupek powinien wyjść tak, że mamy 3 pętelki przed ostatnią pętelką w tym rzędzie. Robimy 2 oczka łańcuszka, opuszczamy te 3 pętelki i w trzecie oczko, ja w tym rzędzie akurat wkładam szydełko w oczko, bo jest dość dużo ściegów, żeby one mi się trzymały w jednym miejscu, wkładam w oczko i w trzecie oczko robię 5 słupków. Pięć słupków w ostatnią pętelkę. Rząd 9 jest gotowy. Rząd 10, 4 oczka łańcuszka i słupek w pierwszą pętelkę.
I będziemy robić jedno oczko łańcuszka i słupek w każdą pętelkę, w każdy słupek. I teraz będziemy powtarzać sekwencję aż do środka chusty. Robimy 2 oczka łańcuszka, pod łańcuszek z 5 oczek półsłupek, 2 oczka łańcuszka i w każdy słupek robimy słupek, oczko. I kończymy na słupku. Powinniśmy mieć w wachlarzu 5 słupków. I od nowa 2 oczka łańcuszka, półsłupek pod 5 oczek łańcuszka, 2 oczka łańcuszka i słupek, oczko, każdy słupek. I tak robimy aż do tego wachlarza na środku. W wachlarzu na środku robimy słupek, oczko w 2 kolejne słupki. A w środkowy słupek, czyli trzeci z tych 5, które mieliśmy tutaj zrobione, robimy słupek, oczko, słupek, wszystko w jedną pętelkę. Tutaj można sobie włożyć znacznik, to będzie nasz środek rzędu. Oczko, słupek w 2 następne pętelki. I powtarzamy. 2 oczka, półsłupek w 5 oczek łańcuszka, 2 oczka i słupek, oczko. Po jednym słupku w każdy słupek. I teraz na tych ostatnich 5 słupkach robimy w ten sposób, że w 4 kolejne słupki robimy słupek, oczko po jednym słupku w każdy słupek. Oczko. A w ostatnią pętelkę robimy słupek, oczko, słupek. Więc w tym pierwszym wachlarzu mamy 6 słupków.